Wchodzimy do mini windy. To są żywe kwiaty. No, Okradli nas. leci naprawdę pyszna woda. Ja jestem taki ćwok, że nie wiedziałam, że tam jest dzieło Matejki. Dzień dobry moi drodzy. Jesteśmy właśnie pod Muzeum Watykańskim. Mamy tutaj swojego przewodnika z czarną chorągiewką, ale patrzcie na Radzie. Radzie, co się stało? Mów szybko. Okradli nas. Okradli nas i nawet nam o tym nie powiedzieli. No nie mów tak, bo to papież zmarł, Radek. Ale powinni poinformować, że za wstępy, które zapłaciliśmy, nie oddadzą nam pieniędzy i nie powiedzieli nam o tym. Także. Tak więc z tego powodu, że niestety zmarł papież i wiecie, wszystko muszą przygotować na elekcjonowego. Większość rzeczy jest pozamykana, mało co zobaczymy, tak naprawdę zobaczymy tylko Muzea Watykańskie, no ale zobaczymy co zobaczymy, no nic nie zrobimy, mój Radek jest wściekły. Jest jeszcze jedna taka para i chyba zaczynają się godzić w zwrot pieniędzy. Idziemy, moi drodzy, zobaczyć najbardziej znane schody spiralne Momo. Także idziemy zobaczyć, jak to wygląda. I tymi schodami, moi drodzy, będziemy schodzić. A jak nie będziemy chcieli, to tam jest winda. Ale ładnie to wygląda, nie, mamuś? Wow. Tylko widzimy tutaj kopułę. A tutaj mamy, moi drodzy, watykańskie ogrody. Pięknie. Tam mieszkał Franciszek. Widzisz, nie tam, gdzie jest to wysokie, tylko tam takie, co jest niskie po lewej stronie. To tam mieszkał Franciszek teraz. I to, moi drodzy, powinniśmy zobaczyć na żywo, no ale niestety nie zobaczymy. No i tutaj największe marzenie Radosława to było zobaczenia. Widzicie Michelangelo, Creation of Adam. No ale niestety, przelecimy jeszcze raz. Co nam tutaj przewodnik właśnie powiedział, to moi drodzy, wchodząc po Rzymie będziecie widzieli bardzo dużo takich, jak to mamuś nazwać? Nie wiem, takich jakby pomp albo takich hydrantów jakby, z których leci woda. To jest wszędzie woda pitna, także można to wszystko pić. Dlatego jak żeśmy tu jechali, to mówili, nie kupujcie wody w Rzymie. Tutaj wszędzie jest woda pitna na ulicach. Tutaj zobaczcie, był prezent od artysty dla Jana Pawła II. Taka wielka miedziana kula, tej samej wielkości jak kula, która jest na kopule Bazyliki Świętego Piotra. Ten sam rozmiar. Jako prezent. Na rzymską wannę, a zobaczcie na rzymską trumnę. Jesteśmy, moi drodzy, w marmurowym zoo w Watykanie. Zobaczcie. Przepiękne. Poranne rozrywki w Koloseum, moi drodzy, to były walki zwierząt. Dziesięć 40 osób, przeważnie dzieci to robiły. To? Dywany ogólnie. I zobaczcie na te sufity, moi drodzy, one są wszystkie malowane. To nie jest rzeźbione, chociaż tak wygląda, ale jest wszystko malowane. Jest moja mamunia, jest Radziunia. O. I drodzy, o tym właśnie mówiłam, hydranty takie. I tutaj macie co chwilę takie hydranty, leci naprawdę pyszna woda. Spróbujcie, nawet nam przewodnik mówił, żeby tylko tą wodę pić. A my teraz zmierzamy dokąd? Nie chcę. Na plac Świętego Piotra, tak jak moja mama podpowiada.
Niestety nie wejdziemy do środka, bo tak jak Wam mówiłam, jest wszystko zamknięte. No zobaczymy jak to będzie, ale żeby chociaż tam zobaczyć jak jest. Powiem Wam, że patelnia jest taka, że 25 stopni pokazuje. A w słońcu to jeszcze gorzej, ale na razie dajemy radę. Jak nie damy, to wsiadamy w taksówę i jedziemy do hotelu. Także tak, jeśli chodzi o muzea watykańskie, mamuś, podobało Ci się? Tak, przepiękna sztuka. W ogóle wiecie co, ja jestem taki ćwok, że nie wiedziałam, że tam jest dzieło Matejki, no ale się dowiedziałam. Sobieskiego. Dzieło Matejki, króla Sobieskiego. Nie wiem jak się nazywało, nie wiem jak się ten obraz nazywał, ale największy w całym Watykanie, największy malunek w całym Watykanie. Także polecam zobaczyć. Myślę, że warto kupić tą opcję bez kolejki, nie? Bo gdybyśmy mieli stać w tej kolejce, to masakra by była. Zwłaszcza w taką pogodę. Ogólnie, nie wiem czy ja Wam już mówiłam, my jak kupowaliśmy tą wycieczkę na tą końcówkę kwietnia, maj, to tak zapowiadali 20 stopni, trochę deszczu. No ale mamy tutaj pełne lato. Także troszkę nas to ogranicza zrobieniem rzeczy, no bo jest to męczące, ale ogarniemy. A zobaczcie, tutaj te wszystkie kolejki właśnie idą w stronę placu, a kolejne wycieczki tutaj do Muzeum Watykańskich. Tu są kolejki kilometrowe. Tam Radosław! Radosław! Radzio! Kilka słów o lodzie pistacjowym do mnie? Bellissimo. Powiem Wam, że tam same orzechy. No i dotarliśmy na plac Świętego Piotra. Tutaj, jak ktoś wie lub nie wie, właśnie były audiencje przez papieża robione. Nie wiem, czy to tak się mówi, ale przepięknie. A ta fontanna to jaka piękna. A ile ludzi. I to jeszcze dzisiaj jest zamknięte. To zobaczcie ile ludzi. To co się musi dziać, jak jest otwarte, nie? Quiero aceptar que todo acabará por otra mujer, por otra mujer. I tak chodzimy, moi drodzy, między takimi wąskimi uliczkami, później dochodzimy do takich miejsc jak tutaj, widzicie? Czyli takich wielkich, jak to się nazywa, nie deptak, tylko co? Do takich tutaj, widzicie, wielkich placów. Oczywiście straganiki są, jeszcze nie jest to na taką skalę, przynajmniej teraz, jak często widzimy, nie wiem, czy w Polsce, czy w Anglii. Ale zobaczcie. Wow. Trochę mi te takie rynki przypominają albo Poznań, co nie? Pięknie. Albo Wrocław. Na rynku też tak podobnie mamuś jest w Poznaniu czy we Wrocławiu. Nie? Fajnie. Chodźcie, zobaczymy koło fontanny. O co to tak skrzeczy? To ten facet tak skrzeczy? Nie. Nie. Moi drodzy, tutaj na tym skwerze ponoć lata temu jeżdżono czym? Rydwanami. Chociaż może to nie jeździli tutaj, ale jest zrobione na kształt tych właśnie rydwanów. Aha, no to pewnie tak to było. Moi drodzy, jesteśmy tutaj na placu przy Panteonie. Ja nie znam tych wszystkich nazw, nie wiem do końca. Ze mnie taki turysta jak z Radka manikurzysta. Ale idziemy zobaczyć, bo widzieliśmy w Watykanie i z Watykanu tutaj przyszliśmy na pieszo, także wielkie brawa dla nas wszystkich, bo kilometrów nie wiem ile. A jeszcze idziemy jeszcze raz. A jeszcze idziemy raz tyle, ale idziemy właśnie zobaczyć do Panteonu, bo w Watykanie jest taka inspiracja tą kopułą, tym sufitem, co to jest, także idziemy zobaczyć, jak to wygląda tutaj. Moi drodzy, wyszliśmy do Panteonu, powiem wam, że zabrało nam to tak naprawdę chwileczkę, ale zobaczcie, to zobaczyliśmy tego replikę właśnie w Watykanie i to była połowa tego rozmiaru. Tutaj wam kamera nie odda, jak to wygląda, ale imponujące. Musiałam tu podejść. Nie dlatego, że będziemy tu jeść, bo już jedliśmy, ale dlatego, że zobaczcie na ten klimat. No przecież to jest wspaniałe. Nie wiem, czy kamera to dobrze odda, ale tutaj są wszędzie światełka. Na każdym jednym krzaczku. No przecież to jest bajeczny klimat. To jest po prostu bajka. Ogólnie te uliczki tutaj małe, zobaczcie. Prawdziwe stoczyki na stołach. No to... No uwielbiam, uwielbiam.
No i zbliżamy się do fontanny di Trevi. W ogóle nie wiem, czy wy widzicie te dzikie tłumy tu. No tłumy są przeolbrzymie, wielkie, przeogromne. Czuję się, jakbym była w Londynie. A ja w Rzymie. A Londynu nie lubię, ale Rzym już okej. Oj, moi drodzy, wow. To jest po prostu piękne. Jaka ona jest piękna. Zobaczcie. Luna de noche, canto por ti. Moi drodzy, zobaczcie, jaka restauracja na zewnątrz. No czyż to nie jest wspaniałe? To są żywe kwiaty. No tutaj jakieś sztuczniaki, okej, niech będzie. Ale reszta to jest wszystko żywe. Wyobrażacie sobie, jaki klimat? No przepięknie to wygląda. Wow. Jaki zapach. Zobaczcie, jak to wygląda na zewnątrz. Jaśmin. Petunie. Petunie to są, tak? Petunie, no. Uważaj, mamuś. A zobacz na te, mamuś. Beautiful, very beautiful. Patrzcie na te cytryny w ogóle. To nie cytryny? What's that? Grapefruit or lemon? No lemon, cidrata. Not lemon, not cidrata. To jest cidratta. We have those inside. Okej, thank you. Zobaczcie w ogóle, co to jest. To nie są to cytryny, jak słyszeliście, wygląda jak cytryny. Radzio skusił się na jadalne kasztany, ale też zobaczcie, niby taka mała rzecz, ale zobaczcie, jaka ozdoba. No przepięknie. Powątnij. Zbliżamy się, moi drodzy, do schodów hiszpańskich. Tutaj mamy największe domy handlowe. Valentino, Gucci i wszystkie inne. I ktoś tutaj nam śpiewa na żywo. Chodź, mamuś, zobaczymy. I ktoś nam tutaj śpiewa na żywo. Nie. Nie dla mnie. Już się przerzedziło, nie? Już mnie ludzi. Zobaczcie, jakie maleństwo ma budki. Jaki przepiękny. Nie pokaże się, ale piękny. Patrzcie, jak on chodzi normalnie w tych budkach. W ogóle się nie przejmuje. Od małego musiał chodzić. Jak zagląda. Jaki pan... W tym klimacie, na tych No płytkach. wiem, ale jaki pan elegancki go prowadzi. Mamuś, są palce te, są kwiaty. O, wow. To chciała zobaczyć, nie? Wow, odebrało mi mowę. Kolejny dzień, piękna pogoda, 27 stopni dzisiaj. Ja właśnie robię pranie, za chwileczkę je tutaj powieszę. Jest już co prawda godzina 11:47, jeszcze się z domu nie wynurzyliśmy, no bo już jest gorąco. Jutro mamy zamiar prędko wstać, ale żeśmy sobie wczoraj tak dali w kość, że dzisiaj pospaliśmy do 9. Do wpół do 10 w sumie. Bierzemy, kończy się, 10 minut się zostało i się wybieramy. Co prawda jest gorąco, będzie jeszcze bardziej, ale postaramy się chodzić jakimiś uliczkami, żeby nie było źle. Pranie zrobione, pranie już się suszy. Zanim napiszecie, moi drodzy, Boże Jola, jak zeszczuplałaś, bo pewnie tak chcecie napisać, to moi drodzy, nie, to jest takie magiczne lustro. No, bardzo, zobacz. No nie musisz tak robić, zobacz, weź stań normalnie. No stoję. O, to okej, to idź lepiej stąd. No, ale zobaczcie, jak to wygląda super. A, na sobie mam spodnie z River Island, mam taki zwykły czarny topik z Primarka i do tego mam taką kamizelkę. Chyba kiedyś w Tesco FNF kupowałam lnianą, do tego też mam spodnie w domu, ale myślałam, że właśnie taki akcent biały na spodniach fajnie tutaj będzie wyglądał. Włosy rozpuszczone, czarne, czarne, wszystko na czarno. O, tak. Taki upał. Moi drodzy, doszliśmy znowu do Koloseum. No przepięknie tutaj jest, to po prostu jest tak przepięknie, że zapiera dech w piersiach. Mama jak Italianka trochę, zobacz, nawet w paski się ubrała italiańskie. Italiańskie paski, mama? Mogłabym tutaj mieć Radek jakiś dom wypoczynkowy. Mogłabym tutaj mieć jakieś mieszkanie wypoczynkowe. Jedyne 500 000 kosztuje w Rzymie, z tego co sprawdzaliśmy. Co tam 500 000 dla nas, biedaków. Spłacalibyśmy do końca życia drugiego. Tú no respondes, Luna te perdí.
Znajdujemy się w dzielnicy Trastevere, gdzie kucharze powinni być włoscy. Ponoć wszędzie indziej, znaczy wszędzie, może nie wszędzie, ale w wielu miejscach jest tak, że kucharze są albo z Indii, albo z Bangladeszu, a tutaj właśnie w tej dzielnicy Trastevere di Trastevere wszyscy kucharze, większość kucharzy powinno być Włochami i powinna to być taka tradycyjna włoska kuchnia. Także jesteśmy tutaj, zobaczymy, co tutaj ciekawego się znajduje. Tu, moi drodzy, Bazylika Świętej Marii. W środku można odpalić świeczkę za intencję. por otra mujer. Fallaste por otra mujer. A naprzeciwko mamy fontannę Świętej Marii z Trastevere, ale chyba jedna z najmniej takich ozdobnych, nie? Mało wody płynie. Mało wody i w ogóle taka mało ozdobna jest, bo wszystkie jakie do tej pory widzieliśmy to były jakieś przepiękne, wielkie, rzeźbione ze zwierzętami, a tutaj mało co jest. Pewnie jest to jakieś znaczenie, o którym nie doczytaliśmy, ale w centrum Rzymu, nie? no nie jesteśmy w centrum Rzymu i tak jak widzicie wokoło też dużo mniej ludzi. No restauracji, tak jak mówiłam, jest tutaj bardzo dużo, no bo to jest takie jedzeniowe rzymskie jedzenie. Luna de noche. Nie byłoby Rzymu bez lodów pistacjowych. Zobaczcie, ile tych pistacji jest. Jedliśmy wczoraj naprzeciwko drzwi do Watykanu pyszne lody pistacjowe, ale tu są lepsze. Tak? Wchodzimy do mini-windy, tutaj jaką mamy. Mikrowindy. Mikrowindy, mini-windy. Tak ona wygląda, zobaczcie, bardzo mała. Takiej ciasnej to jeszcze nie było. Drzwi małe, takie zamykane tu i na zewnątrz, ale z 7 piętra powiem wam, że tak szybko gania, a ja założyłam sobie kolczyki, zmieniałam sobie kolczyki. Takie olbrzymie. Jak Bellucci. Bellucci, Monika Bellucci, call me Monika. Takie wielkie koła sobie założyłam. O co to? To guzik. Idziemy z Radkiem tutaj gdzieś wokoło poszwendać. Tutaj, gdzie mieszkamy, nie? Tam pójdziemy do góry, Tam do koło góry. kościoła. Może wejdziemy, może nas oświeci. Nas już nic nie oświeci. Za późno na oświecenie. W ogóle pokażę, jak tutaj wygląda wyjście. Drzwi musicie pchać. Tutaj widzicie, jest taka kamienica, wszędzie liczniki. Tędy idziemy. Fajny to jest taki ganeczek. A ty wziąłeś telefon swój, tak? Zamykane. Tutaj oczywiście na kod jest dostępu wejście. Nasz helikopter leci. No leci. I zobaczcie, tutaj tak wszędzie fajnie. Tutaj te drzwi takie duże. Fajnie to. Chyba większość mieszkań jest prywatnych, nie? Tak więc idziemy. Tutaj też zobaczcie fajne planty. Tam jest nasze mieszkanie z praniem. Chyba, szczerze powiedzieć, czy polecamy to mieszkanie? Nie polecamy mieszkania z tego względu, że w tej sypialni, co my jesteśmy, słychać, moi drodzy, windę. I ta winda się zaczyna, w sumie nie wiem, czy to winda, bo dzisiaj znowu jak ty wchodziłeś, to nie było tego Ona słychać. czasami hałasuje, czasami nie wiadomo. Ale w każdym bądź razie jest taki hałas od 6 rano, 6:30 rano. Nie wiemy, czy to winda. Mamy dylemat, albo to winda, albo spłukiwana woda, bo spłukiwana woda tutaj też jest troszeczkę inna, tutaj się inaczej spłukuje wodę, przynajmniej u nas w tym apartamencie. Także hałas jest straszny. Może tak, zacznijmy od dobrych rzeczy, bo tu może jest więcej dobrych niż złych tak naprawdę. No, jest. Tak więc, lokalizacja super. Wyposażenie mieszkania? Super. Wszystko to, co potrzebujemy, to macie. Patrzcie, wyszliśmy. Tu już macie pierwszą restaurację. Gdzie to jest? Tu już macie pierwszą restaurację z dobrymi, niedrogimi rzeczami. Jest co wieczór pełnisieńka. Już wam odwracam kamerę. Oczywiście dzisiaj jest 1 maja, wszystko jest pozamykane. Ale tutaj możecie kupić prawdziwe... Tak. Tutaj możecie kupić prawdziwe włoskie wędliny, chlebek, wszystko świeżuteńkie. Tutaj zaraz mamy kawiarenkę z ciastami, z lodami. Tutaj zobaczcie, też są stoliki. Także super jest, przepięknie to wygląda. Tutaj kolejna restauracja. No pełno jest tego, no pełno. Także lokalizacja
naprawdę, naprawdę fajna. Co jeszcze? Jeśli chodzi o to, czy dom jest nowoczesny, czy nie, no nie jest. Tak jak widzieliście, myślę, że ktoś nie ładuje pieniędzy, zarabia i nie ładuje, nie? Do Koloseum tak, 20 minut? 20-25 minut z buta. Jest troszeczkę pod górkę, ale na przykład pierwszy dzień było nam ciężko tam dojść, bo nie spaliśmy, a dzisiaj powiem Wam bez żadnego problemu. Do fontanny 40 minut spacerem, także powiem Wam, że takie rzeczy naprawdę, naprawdę fajnie, ale właśnie ten hałas. Fajne lody chyba. Lodosa będzie szedł na lody, sami swoje ręce. Moi drodzy, jesteśmy w takiej lokalnej kawiarence blisko naszego apartamentu i zobaczcie tutaj na ceny. Kawa, cappuccino, funt 60. My wszędzie płacimy 8 euro w mieście, takie są ceny, 8 euro. Piwo małe 2,70, normalna cena wszędzie to jest 7 euro. Duże, nie wiemy o ile, jakie to jest duże, czy półlitrowe, na pewno nie litrowe, bo wszędzie są litrowe, ale tutaj grande, czyli duże, 3,50. Jeśli chodzi o duże piwo w centrum Rzymu, jest to koszt 15 euro. Fajnie zostać przy lokalnych restauracjach, no ale oczywiście pamiętajmy, że nie ma nic złego w tym. Jeśli ktoś lubi jeść i pić w mieście, tak jak my, to jak najbardziej też polecamy, bo klimat jest nie do powtórzenia. Dzisiaj przyjechaliśmy do takiego marketu, Robert, dzięki za polecenie i będziemy testować takie jedzonko. Oczywiście u Radosa będzie więcej, ale ja Wam tutaj pokażę tylko, jak to wygląda. O, wygląda wow. Najróżniejsze rodzaje pieczywa. Ładne, co? O! I wszechobecne kaszczochy tutaj we Włoszech. I wszystkie świeżutkie warzywka. Tego brakuje w Anglii. Powiem Wam, że tutaj jest taki fajny klimat i na przykład teraz siedzimy z moją mamą i się zastanawiamy, dlaczego czegoś takiego nie ma w Lubsku. Jest w Lubsku market, wiecie o co chodzi? Jest ryneczek. Dlaczego nie było stawiać kilka krzeseł, kilka stolików, żeby sobie ludzie tam mogli spędzić czas, wypić cappuccinko, wypić sobie piwko, jeśli ktoś ma chęci i po prostu spędzić czas między ludźmi i pogadać. Super byłby to pomysł. No ale niestety do pomysłów trzeba, wiecie, ludzi. A jak ktoś nie ma, no to nie ma. Por otra mujer. No, no, no. Por otra mujer. To kojarzy markę Pupak. Kiedyś to były pudry i takie inne, a teraz zobaczcie, oni normalnie mają swoją taką linię kosmetyczną i powiem Wam, to tak dobrze wygląda, jak sobie tak poczytam trochę. Przepięknie to wygląda, nie dość, że pięknie wygląda, to fajnie brzmi z opisu. Por otra mujer. Przepiękny ten widok. Idziemy, moi drodzy, zaraz na lody, gdzieś posiedzieć. No i nasz ostatni wieczór. Jutro rano już wracamy do Anglii. Pogoda nam się trafiła. Jest 17:52, cały czas, jak widzicie, 26 stopni, także wow, naprawdę, naprawdę. Lato w pełni. Todas mis culpas y todos mis delitos. No quiero aceptar que todo acabó.